Cześć, witajcie. Cześć wam, dzisiaj nagrywamy nowy film. Tak, a dzisiaj na warsztacie mamy amplituner. Jest to STR GX80ES marki Sony. Dość duży amplituner, raczej z tych rzadziej spotykanych. Nie wiem, czy to najwyższy model z linii, ale jest to z tego, co pobieżnie zobaczyłem. Jest to wyższy model. Z pewnymi mankamentami trafia do mnie. Także opiszemy sobie pomalutku budowę, jak i problemy, jakie z nim są. Dość dużych rozmiarów, coś podobnych rozmiarowo do Sony TAF 770, 870 ES, jeśli chodzi o rozmiary, czyli do wzmacniaczy tych flagowych. Jednak troszeczkę chyba lżejszy. Do środka też zajrzymy. No i zawsze, jeżeli trzeba zmieścić i tuner, i wzmacniacz w jednym pudełku, to jakieś kompromisy muszą być. Zobaczymy, co tutaj okrojono i jak bardzo. Na ten moment opiszmy sobie budowę zewnętrzną. Selektor głośników, włącznik dość dużych rozmiarów, wyświetlacz z lampą VFD, banki pamięci, selektor wejść już jak w modelu tam 770-870 AS, jeśli chodzi o wzmacniacz, czyli dotykowy, więc mamy pewnie selektor obrotowy Alpsa i na pewno z nim będą problemy, więc musowo będzie musiał być wyczyszczony. Gałka Volume, z którą są właśnie problemy takie, że ona jest albo odkręcona, albo jest luźna, bo ona cała chodzi, jak i nie wraca do pozycji 0, tylko się obkręca na osi. No i co mamy? Selektor wejść, to co mówiliśmy, i pod spodem mamy klapeczkę i uwaga, bo klapeczka może odpaść, urwane zawiasy. Także o tym już mnie informował właściciel. A co mamy pod zawiasami, pod klapeczką? Wyjście słuchawkowe, przyciski do kontroli tunera, czyli strojenie, zapamiętywanie, wybór będu, FM mode, stereo i tak dalej. Mamy również regulację barwy dźwięku trzypunktową, czyli niskie częstotliwości, średnie, wysokie, regulacja balansu, włącznik loudness i wyjście pętli nagrywającej. Tu mamy selektor, też sobie go wyczyścimy na pewno. Co takich z pierwszych właśnie uszkodzeń to jest ta klapka, która ma urwane zawiasy. Z wyglądu jeszcze tutaj warto dodać, że te boczki są oryginalne, bardzo ładnie to wygląda, ja lubię jak Sony ma te boczki, dodają one uroku, są solidnie wykonane. Tutaj widziałem chyba z lewej strony gdzieś jest tam troszeczkę przy śrubie odłamane, więc łatwego żywota ten amplituner nie miał, o czym zresztą mówił właściciel. I co? No to sobie włączmy. Ja już sobie go sprawdziłem wstępnie i wiem, co już go boli, ale zademonstruję Wam to również. Czyli włączamy, czekamy jak zapali nam się ekran, załączą się teraz przekaźniki wyjść głośnikowych. I pierwsze, co rzuca się nam tu w oczy, to nierówne działanie potencjometru głośności. Tutaj mamy balans na 0 i rzut oka na oscylogram. Tak wyglądają oscylogramy. Lewy kanał ewidentnie przyciszony, jest to prawie 1 V różnicy, więc różnica dość znaczna. Ale mam nadzieję, że uda się to wyregulować, ponieważ ona jest, że tak powiem, stała od najmniejszego przekręcenia do wyższego, więc miejmy nadzieję, że uda się to wyregulować. Ja podejrzewam, że będą pęknięte, że będzie tutaj pęknięty ślizgacz na potencjometrze, na tym Alpsie, częsta usterka. Może przy transporcie może ktoś za mocno przekręcił, dlatego jest właśnie ta gałka przykręcona i pękł ślizgacz, przez co się nam rozjechał potencjometr. I kolejna rzecz to może zniekształcenia. Teraz troszeczkę wzmacniacz już pochodził, ale tak one wyglądają. I ewidentnie w lewym kanale mamy dość duże zniekształcenia. Widać to zarówno na harmonicznych, jak i na tej trawce. Jeśli chodzi o tło szumów podwyższone, prawie 3/10.
Jak widać skaczę, zniekształcenia, no to są zabrudzone styki albo albo selektora, ale co bardziej prawdopodobne, będzie to zabrudzony przekaźnik wyjść głośnikowych. Ja go może rozłączę, załączę na nowo, żeby jeszcze raz pyknął. No nie, jednak nie, bez zmian w sumie. No ale te zniekształcenia, jak na początku włączyłem wzmacniacz, amplituner, to były nawet 1%, więc ewidentnie jakiś problem jest. Nie będziemy tutaj testować więcej. To tyle z pierwszych testów. Jeszcze sprawdźmy sobie stan przełączników. Ja akurat tutaj Source Direct Wam pokażę. Zobaczcie na lewy kanał, co się dzieje, jak go wciskam. Te takie właśnie różne zafalowania. To jest trzeszczenie przełączników, tak widoczne jest na oscyloskopie. Kanał lekko zanika, amplituda skacze, jest poszatkowana. To jest właśnie trzeszczenie. Jakbyśmy podłączyli kolumny głośnikowe, to słyszelibyśmy trzask. I reszta przełączników, loudness. Loudness nawet nie ma tragedii. Jeśli chodzi o selektor, no to wygląda, że działa poprawnie, ale chyba wprowadziłem siebie i Was w błąd, ponieważ ja przy przełączaniu selektora nie słyszę tutaj pracy silniczka, więc selektor tutaj już chyba nie będzie na silniczku, tak jak to miało miejsce w modelach wzmacniaczy 800, 770, tylko chyba jest już selektor elektroniczny, bo nie słychać pracy, więc odchodzi nam jeden element do czyszczenia. Wyczyścimy tylko resztę przełączników i potencjometrów. Tyle z testów. Zaglądamy do środka. Tutaj też widzę już, że śruby są nieoryginalne. Powinny być w takie plastikowe podkładki dość szerokie i dopiero przykręcone śruby. Wzmacniacz już się troszeczkę nam przygrzał, więc ja wyłączę go z sieci. No to tu również widać oszczędność, bo już przez obudowę widzę, że radiator nie jest odlewem czy tam grubym profilem, jak to we wzmacniaczach 770-870S, ale to już jest właśnie blacha aluminiowa, przez co pojemność cieplna jest dużo mniejsza. Dobra, zdejmiemy okrywę i opiszemy sobie budowę wewnętrzną. I tak prezentuje się środek naszego amplitunera. Centralnie radiator, to co mówiłem, z blachy aluminiowej. Nie jest to już pełen profil, na którym są umieszczone tranzystory końcowe. Są to tranzystory w obudowie MT200, ale do tranzystorów zaraz sobie wrócimy. Zasilacz, czyli toroid. Nie jest on takich potężnych rozmiarów jak to w serii wzmacniaczy 770 lub 870, czyli bardziej bym obstawiał, że to seria 570. Kondensatory filtrujące zasilacza. Pojemność w tym momencie nie widzę, no ale coś około pewnie, no nie widzę, 71 V, no na wysokie napięcie. Kondensatory pomocnicze zasilacza, tu mamy zasilacz tak zwanego standby'a, czyli ponieważ wzmacniacz może być zdalnie załączany i wyłączany, czyli to jest właśnie nasz zasilacz od standby'a. Płytka wejść, to jest ta duża na dole i tu już właśnie widzimy te pewne oszczędności, czy tam ten kompromis z racji, że to jest amplituner, no to mamy właśnie tutaj układy od selektora wejść. Selektor wejść jest elektroniczny. Co dalej? Mamy płytkę tunera z głowicą, pośrednia częstotliwość, stereodekoder, płytka umiejscowiona poziomo, bardzo podobnie jak to w Yamahach, na przykład amplitunerach, ale widzę, że 3 filtry, pośrednie częstotliwości ceramiczne, muraty koloru niebieskiego, czyli zapewniające dobre parametry tunera. Póki co tunera nie mierzyłem, zrobimy to sobie później, jak ogarniemy już wzmacniacz. Co dalej? Mamy potencjometr
głośności. Jest to Alps, ale z tej serii no najniższej można powiedzieć. Nie jest to RK27. Chociaż miejsce, jak widać na płytce, jest na taki oto właśnie potencjometr. No i tu pytanie będzie do właściciela, czy nie stosownym byłoby włożenie niebieskiego Alpsa napędzanego motorem zamiast tego słabej jakości. Zobaczymy, czy miejsce na piny jest. Podejrzewam, że tak. I powinno to nam tutaj spasować, jeżeli na płytce tutaj widzę, że są otwory, jak i miejsce zaznaczone na większy potencjometr, więc można by dokonać takiej podmianki. No bo ten faktycznie już nie domaga i naprawienie tego może być bardziej upierdliwe jak włożenie czegoś lepszego po prostu, a potencjometr to jest taka część głośności, szczególnie na której chyba nie warto oszczędzać. Co więcej mamy, no i mamy naszą końcówkę mocy, jeden przekaźnik wyjść głośnikowych, a selekcja głośników odbywa się tutaj tym przełącznikiem. Widać, że on jest ostro tutaj już dolany. Zobaczmy sobie. Więc tu już było mocno pryskane, a problem nadal jest. Także to może być przyczyna tego, że takie mamy większe zniekształcenia w tym kanale. No i wracamy teraz do naszych tutaj tranzystorów w końcówce mocy. Jest to para tranzystorów 2SA1216 i 2 SC2922. I łatwo już zauważyć, wprawne oko widzi, że serie tranzystorów w końcówce lewej są inne niż w prawej. Na drugi również są inne. Kolor obudowy również inny, więc podejrzewam, że ta końcówka była wymieniana. Chyba że obie były wymieniane, ponieważ tutaj jeszcze oprócz tranzystorów końcowych mamy wymienione drivery. Te na radiatorze również. W płytce przezmacniacza napięciowego tutaj również powymieniane mamy tranzystory w jednym kanale, jak i w drugim. Te na długich nóżkach to nie są oryginalne tranzystory, one są wymienione. Zastosowano jakieś zamienniki. Teraz mamy taki problem, co tutaj, jak podejść do sprawy. Albo zostawiamy tak jak jest i zapominamy, albo wymieniamy tranzystory końcowe na oryginalne sankeny. Spróbujemy sprawdzić sobie te tranzystory sterujące, co to są wstawione, czy to są pewnie zamienniki. No i musimy teraz wszystko posprawdzać. I jest taki mankament, ponieważ nie wiem, jakiej jakości są to zamienniki wstawione. Po druku można wnioskować, że niestety są to podróbki tych tranzystorów. Ja bym jednak obstawiał, żeby dokonać wymiany na oryginalne pary, żeby również sprawdzić tranzystory sterujące, tak zwane drivery, również wstawić oryginalne, nawet jeśli nie ma oryginalnych, to zamienniki, ale z pewnego źródła. No bo można się urobić i efekt może być żaden, bo jeżeli to są zamienniki niewiadomej jakości, to one mogą paść w każdym momencie, szczególnie przy takich napięciach i przy takich mocach, jakie można będzie wydusić z tego wzmacniacza, także będę musiał się skontaktować z właścicielem, jakie nakłady on tutaj chce finansowe podjąć, no bo to się wiąże z niestety, ale części oryginalne są drogie, ale mamy coś za coś, przynajmniej są pewne. Ten wzmacniacz napięciowy, tu widzę, każdy tranzystor jest wymieniony praktycznie. I nawet widać, że one są w różnych obudowach. Pary sterujące tutaj, mimo iż powinny być jako para, są w różnych obudowach, czyli no mamy tutaj do czynienia z różnymi zamiennikami, nie wiadomo jakiej jakości. I podwójna robota, ponieważ trzeba teraz wszystko sprawdzić, podobierać zamienniki, posprawdzać, czy one są odpowiednio dobrane. No ale cóż, także kontakt z właścicielem i zobaczymy, jaki zakres prac będziemy mieli. No widać oszczędności, chociażby nawet selektor wyjść głośnikowych jest na przełączniku takim suwakowym na taśmie sterowany z panelu przedniego. Nie jest to według mnie najlepsze rozwiązanie.
Selektor wejść tak samo elektroniczny. No są pewne cięcia, są pewne oszczędności, ale coś za coś. Ten przekaźnik sobie wymienimy, nawet nie będziemy go czyścić, żeby być pewnym, że wszystko jest ok. Widać, że chyba nie wiem, czy nie dwie końcówki były padnięte, ponieważ w jednym, jak i w drugim kanale tutaj mamy takie 4 rezystory połączone, połączenie równoległo-szeregowe w jednym kanale, jak i w drugim, czyli upalone były tutaj rezystory bezpiecznikowe, podobnie raczej te rezystory również padnięte, czyli tutaj było ostre zwarcie i obie końcówki wyglądają na naprawiane. Także kontakt z właścicielem, lecimy dalej. I powoli lecimy z przełącznikami. Widać, ten był mocno dolany. Wszystko tłuste, ukurzone. No niestety, to jest właśnie przełącznik od Source Direct. Trzeszczał niemiłosiernie, przerywał kanał przy przełączaniu. Jak widać, cały czas potwierdza się stara prawda, że pryskanie nic nie daje. I oto środek, wylewa się coś a la kontakt, a styki czarne jak były, takie są. Dolane zdrowo. Blaszki stykowe wyczyszczone, styki również pokryte smarem. Składamy. Kolejny przełącznik, czarny w środku, zalany. I kolejny. Czarne styki. To żadne zaskoczenie. I styki po wyczyszczeniu. Srebrno-białe. Smar. I składam. Po czyszczeniu przełączników z przedniego panela i potencjometrów przyszedł czas na tylny panel. Tutaj przełącznik impedancji kolumn, czyli zmienia nam napięcie zasilające końcówkę mocy. Tu już była jakaś dziwna sytuacja, coś było łatane. W terminale niestety, ale odkręcone, brakuje śrubek, tylko jedna, więc wszystko lata, więc też już było tutaj ruszane. W ogóle dużo śrubek brakuje tutaj w montażu płytek i obudowy, także będziemy musieli uzupełnić je. Części już poprzychodziły, więc teraz jeszcze wyczyszczę wszystkie tutaj przełączniki na panelu tylnym, czyli wyjście pętli nagrywającej, przełącznik wyboru wyjść kolumnowych i dopiero będziemy składać i wymieniać półprzewodniki w stopniu napięciowym, jak i w stopniu mocy. Ten przełącznik też warto wyczyścić. Wylutujemy sobie go, wyczyścimy. I przełącznik wyjść głośnikowych. Pomimo tutaj dolania i spłukania wszystkiego kontaktem, nadal styki, tutaj przebija się zieleń. Styki są nadal zaśniedziałe. Przez to przechodzi cały sygnał na kolumny głośnikowe, więc czystość i zakonserwowanie tych styków ma ogromne znaczenie dla dźwięku, dla stabilności, dla pewności przewodzenia. I przełącznik już po czyszczeniu, srebrno-biały, to samo blaszki stykowe wyczyszczone, delikatnie smar i można składać. Demolki, ciąg dalszy, wymienione kondensatory w zasilaczu napięć pomocniczych, reszta sprawdzona ok. No i wylutowuję teraz selektor wyjścia nagrywającego i taka ciekawostka, jak został on w fabryce wlutowany. Jak widać, z tej strony wysoko wystaje ponad płytkę, przez co piny praktycznie nie wystają w ogóle z płytki. Luty są oryginalne, tak to wyszło z fabryki. No i selektor, przełącznik selektora wyjścia nagrywającego, 4-sekcyjny, długi. No, w środku bez zaskoczenia, akurat tu nie wypryskany, więc jest suchy, łatwiej będzie go wyczyścić. Amplituner już po złożeniu wszystkich elementów stykowych, po ich wyczyszczeniu odpala, działa, także wejścia działają, elementy stykowe nie trzeszczą, jak słychać, nie to co było wcześniej, oba kanały działają od startu.
Także zostało mi teraz zająć się tą nieszczęsną końcówką mocy i wzmacniaczem napięciowym. Wszystkie te tranzystory, no niestety trochę ich jest, będziemy musieli wymienić z racji, że te są z niepewnego źródła, nie są dobrane w pary z innej parafii obudowy. Podobnie Sankeny, mam duże wątpliwości co do ich oryginalności. Te nawet mają widać inny kolor, brązowawe, te są czarne. Zważymy sobie ich wagę, zobaczymy po wylutowaniu. Najpierw wymienię tranzystory w stopniu napięciowym, wepnę go, wystartuję, jeżeli wszystko będzie ok. Na starych końcówkach mocy przejdziemy wtedy do wymiany końcówek mocy, czy tam tranzystorów końcowych i stopnia drivery tu na radiatorze, jak i predrivery. Takimi etapami sobie zrobimy. Mamy nasz stopień napięciowy już wyjęty. Widać tutaj zmienione już kondensatory, zmienione również tranzystory. No i zobaczmy sobie od spodu płytka. Widać już tutaj ślady ingerencji. O ile tutaj jeszcze jest to w miarę ok, pomimo że tu już jakieś ścieżki są porwane. Tak, ta strona wygląda no kiepsko. Może ja złapę ostrość. No nie miał łatwego żywota ten amplituner. Ścieżki podpalane, podchodziły, ulepy zrobione. No i trzeba to będzie jakoś posztukować. Wymienimy sobie te tranzystory. No, ścieżki po prostu pozaginam, podoginam nóżki nowych tranzystorów albo do najbliższych wyprowadzeń, do których mają być połączone, lub podobnie jak tutaj po prostu oskrobę ścieżkę i przedłużę ją kawałkiem srebrzanki, żeby wzmocnić. No to ktoś tutaj za bardzo przygrzał te ścieżki, więc będziemy musieli troszeczkę to ładniej zrobić, żeby to nie było w powietrzu wszystko. I wymieniam tranzystory w stopniu napięciowym. Mieliśmy m.in. takie jak 2SC1845, który był zamieniony. I tutaj mieliśmy jakieś 2SA, podejrzewam 1155. Również to nie jest oryginalny, był podmieniony. Ja zamiast nich zastosowałem, zamiast ten 1155, zastosowałem 2SA 1015 Toshiby, a zamiast 2SC1845 2SC2240, wszystkie z jednej grupy wzmocnieniowej i one właśnie polecą do tego wzmacniacza. Tranzystory mam raczej pewne i sprawdzone. I teraz dalej mamy takie tranzystory, mieliśmy w stopniu napięciowym. Zobaczcie sobie Toshiba niby. Jeden i drugi 2SC3423, ale zupełnie inne nadruki, zupełnie inny wygląd również obudow. Także no nie wiem, no ja podjąłem decyzję, że wymieniam je na zdobyć oryginalne nie jest łatwo, więc zastosuję zamienniki. No nie wiem, czy to są oryginały. No na pewno te nadruki dwa różne no nie wskazują na to, żeby to były oryginały. Zobaczcie, komplementarny do nich 2SA 1360 zupełnie w innej obudowie. Także no ja postanowiłem, że zastosujemy tutaj MJE 340, MJE 350. Mają one nieco niższą częstotliwość graniczną, ale napięciowo i prądowo wytrzymują, więc ja postanowiłem, że dobiorę je w pary i zamieniam na tego typu i zobaczymy, jak uruchomi się stopień napięciowy, czy nie wpada w jakieś oscylacje. Jako tranzystory sterujące, tak zwane drivery, para 2SC5171 i 2SA1930 Toshiby. Po wyglądzie, po wadze można wnioskować, że są to niestety, ale podróby. Obudowa widać jakiej jakości. Napisy na jednym, jak i na drugim, pomimo że to jest para komplementarna, no to są bardzo, bardzo się różnią. Logo inne, nawet wyprowadzenia, czyli nóżki są innego kształtu.
leciutkie jak piórko. To też budzi podejrzenie, że mogą to być niestety tranzystory podrabiane, więc usuniemy je. W ich miejsce zastosujemy sprawdzone, oryginalne pary Sankena 2SC4883 i 2SA1859. Jak widać, tutaj obudowy wyglądają zupełnie inaczej, logo inaczej. I co jeszcze ważne, tutaj w tych zagłębieniach widać jakieś numerki partii, serii. Tranzystory z pewnego źródła, więc postanowiłem, że je umieścimy jako tranzystory sterujące, drivery. Wsadzamy. I tak wygląda cały blok mocy, radiator, drivery, tranzystory mocy i tranzystory regulujące prąd spoczynkowy. No one również wymienione. Powinny tutaj być, z tego co będą, chyba NECA. To samo drivery NECA, no to co mówiłem wcześniej, takich ciężko zdobyć oryginały. Wrzucimy Sankeny. Odkręcamy sobie końcówki, tranzystory końcowe. No i to jest ta, na pewno wymieniona jest ta para. Te mają zupełnie inny kolor, także sobie jeszcze je odkręcimy, porównamy, zważymy. A tutaj mamy, już pokazuję, zamówiłem w uzgodnieniu z właścicielem nówki Sankena oryginalne z jednej serii, dwie pary z jednej serii i je sobie wrzucimy i będziemy pewni, że to co mamy zamontowane jest prawilne, pewne i powinno nam działać przez długie lata. Świeża obsada tranzystorami, a tu zdemontowane, już stare, jak jakiś opiłek. Wyczyścić pastę. Mało jej tu było i skąpo. Także damy świeżą i skręcamy. I brudne prace zakończone. Całość już na radiatorze. Można montować do płyty głównej. I blok mocy już na miejscu. Półprzewodniki przywrócone do oryginalności. Z jednej serii, nowa pasta. Teraz ustawianie prądu spoczynkowego. Serwisówka podaje, że tu ma być 5 mV spadku na punktach pomiarowych. Ja na razie zatrzymałem się na 4,2. Już jest dość ciepły ten radiator. On nie jest jakoś rewelacyjnych rozmiarów. Ja myślę, że na tym poprzestanę. Równo mam w obu kanałach tą wartość. To już nie jest duża różnica. A jeszcze jedna rzecz była. Oczywiście był zły. Przewatowany był bezpiecznik 10 amperowy. Powinien być 5 amperowy. Dużo kondensatorów wymieniłem również w torze przedwzmacniacza napięciowego. Jak widać, półprzewodniki zmienione na pewne. Jeszcze jedna rzecz, to sobie właśnie opiszemy, co zostało wymienione, ale dość dużo tutaj kondensatorów 47 mikrofaradów wyleciało. I co? Potencjometr udało się przywrócić jego zestrojenie, może rzut oka na oscylogram. Tak wygląda oscylogram. Kanały w miarę poprawnie, jest różnica niewielka. No 7 V tutaj mamy równiutko. Dojedźmy może do 8. Tu lekko się rozjechało, ale już nam się to prostuje. Niewielki już jest to jest niewielka już różnica. Było tam ponad 1 V, w tym momencie mamy 200 mV, ale najważniejsze w tym dolnym zakresie, jak widać, kanały równo są wzmacniane, czyli dla tych najniższych głośności będzie ok. Dobra, dajmy sobie moc, powiedzmy, no tu mamy około 100, tak, na 8. No tu mamy ponad 10 W mocy RMS i zobaczmy na parametry. I takie parametry: 8000 kanał lewy, 8000 kanał prawy, lekko tam 9, kanały równiutko, SNR równo, trawka równo, nic nam tutaj się nie podbija, nic nie oscyluje, bardzo fajnie. Wcześniej robiłem pomiar na starych półprzewodnikach zaraz po tym, jak złożyłem wzmacniacz po czyszczeniu. Chyba nie nagrałem tego, ale zniekształcenia były dużo wyższe. Szczególnie było wyższe te tutaj szumy. Także coś nam się tu lekko wzbudzało. W tym momencie jest ok. SNR bardzo przyzwoite. I bardzo ładne wyszły te wyniki. No jednak
pewne półprzewodniki, pewne tranzystory dobrze dobrane robią robotę. Już przy 10 W mocno się nagrzewa ten radiator. Prąd przepływający przez punkt pomiarowy oczywiście wzrósł. No to już jest taka moc, taki zakres na gałce. Także dość poważna moc, tak naprawdę to już jest głośne słuchanie. A zróbmy sobie powiedzmy jeszcze, ja tutaj skręcę. O właśnie, zobaczymy jak działa kompensacja prądu spoczynkowego, temperaturowa, zrzucił w dół. No bo oczywiście nagrzał się radiator, czyli ten tranzystor od regulacji prądu spoczynkowego, gdy rośnie temperatura radiatora, rośnie temperatura tutaj złącza w tym tranzystorze i maleje nam prąd spoczynkowy. W tym momencie nam się radiator ochładza, prąd spoczynkowy narasta, powinien narosnąć on do wartości, którą ustawiliśmy, czyli około tam 4,2 spadku napięcia, no nie prąd, oczywiście mierzymy tylko spadek napięcia, to jest metoda pośrednia ustawiania biasu, ale wiemy o co chodzi. Jak widać ładnie się kompensuje. Tranzystory jeszcze sprawdzę w boju przy pełnej mocy, tutaj chyba może nie będę katował do 100 W, ale powiedzmy te 50-60 W spróbujemy złapać z tej końcówki mocy, tak aby przetestować, czy tranzystory wytrzymują. Aha, mieliśmy jeszcze zrobić on dość ciepły, także katowania, drogi właścicielu, ten wzmacniacz raczej nie powinien mieć. Nie powinno mu się fundować. Radiator nie jest wielkich rozmiarów, więc będzie się grzał i tak ma być. 1 W mocy, tak, RMS. Ja już ustawiam 1 W mocy RMS, czyli około 3 V. No, 3 V RMS w obu kanałach i zobaczmy sobie na wynik. I zobaczcie, 7000 kanał lewy, 7000 kanał prawy, SNR to samo, czyli praktycznie nie ma różnicy przy mocy 1 W jak i 10 W, więc można wnioskować, że to co podaje producent, że ten wzmacniacz ma 8000 zniekształceń w pełnym zakresie mocy. No, w tym momencie ma to jakieś tam uzasadnienie i można powiedzieć, że jest to bliskie prawdy. Trzeba zaznaczyć jeszcze, że mój tor pomiarowy oczywiście przy wyższych mocach może mieć większe zniekształcenia. Także tutaj powiedzmy nawet jak 1/100 wskoczy, to można uznać, że producent pisał prawdę, po prostu nas nie oszukał, czyli niskie zniekształcenia. Nie mam podpiętego, ale podepnę sobie jeszcze tor FM. Przy okazji jak już robię pomiary, bo wzmacniacz jeszcze nie złożony, więc będę jeszcze stroił tor FM. Pośrednią częstotliwość. Zróbmy sobie pomiar przed moim strojeniem, czy potrzebne jest strojenie sekcji tunera w takich starszych amplitunerach, czy nie. Takie mamy zniekształcenia w trybie stereo przy dostrojeniu się do częstotliwości z generatora 0,3. 0,3 to już jest bardzo dużo, czyli mamy informację, daje nam tę informację, że tor FM, pośrednia częstotliwość lekko się rozjechała, więc będziemy to poprawiać. Ja szybciutko to poza kadrem już zrobię, posprzątam biureczko i zrobimy, myślę, jakieś małe podsumowanie. No i troszkę było problemów jeszcze z końcówką mocy. Wzbudzała się. No to co mówiłem, albo i nie, przy takiej dużej wymianie podzespołów, jakim są tranzystory, niemalże w całym torze należy dobrać ich wzmocnienie. Należy ewentualnie skorygować wartość elementów pętli sprzężenia zwrotnego, delikatnie zmienić tak, aby wzmacniacz nie wzbudzał się na wysokich częstotliwościach. Dziwne to było, że działo się tylko przy zmianie źródła. Czyli w momencie, gdy tranzystory tutaj mutujące, właściwie jeden, który steruje tranzystorami mutującymi, spinał on je do masy i w tym momencie, gdy na wejściu końcówki mocy pojawiało się zwarcie do masy sygnału wejściowego, pojawiały się lekkie oscylacje. No i to było słyszalne w głośnikach nawet. Udało się je wyeliminować. Tutaj niektóre kondensatory były jeszcze wygrzane, jeśli chodzi o ceramiczne kondensatory, które mają właśnie
powodować zbijanie tych pasożytniczych oscylacji. Dodanie naprawdę nawet czasami 2 pikofarady powoduje, że uspokajamy wzmacniacz. Tak jest teraz w tym momencie. Tor FM zestrojony. 97,3 z generatora. Podkręcamy sobie moc do około, no powiedzmy, mamy, widzę tutaj około 8 watów, no niech będzie 10 watów mocy wyjściowej. I parametry toru FM 6 setnych kanał lewy, 6 setnych kanał prawy, tam 7. Czyli udało nam się zjechać z prawie tam chyba ponad 0,2 do 6 setnych. Także poprawa znaczna, jeśli chodzi o tor FM, poprawione zero detektora, czułość bardzo dobra, minus 85 dBm-ów i jeszcze mamy, zaraz sprawdźmy sobie, w takim razie minus 85 dBm z generatora i mamy 40 dB SNR, więc taka jest czułość bardzo dobra, około 10 mikrowoltów. Teraz sobie jeszcze sprawdźmy, w takim razie przepniemy się teraz na wejście CD, czyli wejście z generatora. I moc około 12 watów i zobaczmy jakie mamy zniekształcenia. 7000 kanał lewy, 7000 kanał prawy, czyli to co mówił producent. Ma odzwierciedlenie 8000 producent deklaruje. O, tu mamy nawet więcej mocy, bo 16 V RMS. Przy takiej mocy mamy takie zniekształcenia. Więc 16 V RMS to przeliczy jaka moc. Ja nie będę go już bardziej gonił, ponieważ to co mówiłem, ten radiator szybko się nagrzewa. Także można teraz przejść do ostatniego etapu. Jak jeszcze spróbuję tutaj poczynić, to jakoś tą klapkę spróbować naprawić tak aby ona się trzymała. Coś trzeba będzie tu wymyśleć z tymi zawiasami. Jakoś tutaj spróbujemy coś zadziałać. Mam pewien pomysł, zobaczymy czy nam się uda. Voilà, zawiasy naprawione. O, trzymają klapkę. Tak zrobiłem, że przewierciłem tutaj ten plastik, który pozostał mocujący i złożyłem przez zawiasy, przez uchwyty w klapce srebrzankę, zacisnąłem. I tak to wygląda. Lekko trzeba będzie jeszcze ukryć to tu pod spodem, ale nie będzie nic widoczne od frontu. Także zabieg udany. Klapka naprawiona już nam nie odpadnie. Ona tutaj ma u góry magnesiki w panelu przednim. One będą łapały nam klapeczkę, a przy otwieraniu, jeżeli delikatnie będziemy otwierać ręką, a nie strzelać, powinno to wytrzymać. No i amplituner już, mam nadzieję, końcowo złożony. Jeszcze w czasie testów po jednym dniu wyskoczyły pewne problemy na płytce przedwzmacniacza napięciowego. Tak jak pokazywałem wcześniej, tam wiele było uszkodzonych ścieżek, wiele padów odeszło, było to przedłużane wyprowadzeniami elementów. Tak jak to pokazywałem na początku filmu. Gdzieś tam jeszcze jeden pad odskoczył. Objawiało się to lekkim strzelaniem w prawym kanale. Zostało to poprawione. W tym momencie jest spokój i cisza. Oscylacje nie występują. Także możemy sobie przełączyć na jakiś tam sygnał z tunera. W tym momencie tylko sam kabel z generatora jest podłączony. Włączmy sobie sygnał testowy 1 kHz. Nie słychać żadnego przełączania. Klapeczka działa. Także momentu przełączania nie słychać żadnego. Nic tam tu nie trzeszczy. Więc można uznać, że temat już zakończony. No przy tak dużej wymianie elementów, szeroko zakrojonych działaniach, jak to miało miejsce tutaj, no testy są niezbędne, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że wszystko to działa. Wyszedł jeszcze ciekawy, wydaje mi się, problem podczas testowania. Strasznie nagrzewał mi się radiator. Prąd spoczynkowy ustawiony, tam 40-50 mA, 50 mA docelowo ustawiłem w spoczynku.
i zauważyłem, że przy zwiększaniu głośności nagle rośnie prąd spoczynkowy, ale do bardzo dużych wartości, bo to było nawet i do 700 mA, więc bardzo duża wartość, jeśli chodzi o prąd spoczynkowy. I była to zmiana skokowa, więc zacząłem głębić temat i okazało się, że tutaj w tym amplitunerze Sony zastosował taki specjalny układ podbijania prądu spoczynkowego, tak aby klasa A była załączana w miarę liniowo wraz z podgłaszaniem tutaj sygnału wejściowego. I zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda na schemacie. Ja delikatnie ten prąd zmniejszyłem, zakres działania tego systemu, bo radiator nagrzewał mi się nawet i do tam, może radiator to nie zdążyłem zagrzać, ale on łapał 50 stopni, natomiast tranzystory, które tutaj widać, mierzyłem pośrednio taką termometrem bezdotykowym pośrednio. Oczywiście on ma tam jakąś nietolerancję na pewno, czy tam błąd pomiaru. Mimo wszystko łapały one nawet 70 stopni. Więc ja postanowiłem, że jednak wolę zjechać z tym prądem spoczynkowym, tak aby się nie grzał ten wzmacniacz. Jeśli chodzi o zniekształcenia, to one niewiele się zmieniają w stosunku do tego, co jest. Oszczędzamy troszeczkę strukturę z tranzystorów. I w sieci można znaleźć informację, że te amplitunery mają niestety dość mocno się grzeją. Gdzieś jeszcze, abyśmy go tam zasłonili po kilku, może nawet nie, bo to kilka dobrych kawałków na średniej głośności, powiedzmy na takiej głośności gotujemy wzmacniacz. On się naprawdę już gotował. Więc ja postanowiłem troszeczkę zmodyfikować ten obwód, o czym za chwileczkę Wam opowiem na schemacie. I tu mamy widok naszej końcówki mocy. Tu mamy sam stopień mocy z driverami. Tranzystor sterujący prądem spoczynkowym. Tu natomiast mamy stopień napięciowy. I teraz jak to wygląda? Oczywiście tutaj źródła prądowe. Jedno, drugie. Tu mamy oczywiście naszą parę różnicową na JFET-ach zbudowaną. Wszystko standardowo, nic się tu nie ma żadnych dziwnych, że tak powiem, topologii. Końcówka mocy standardowo push-pull. Ale pojawia nam się tutaj taki dziwny układ. Widzimy transoptory sztuk 3. Widzimy układ IC202, jest to IR2E31A podpisane jako driver i jest to nic innego jak driver wysterowania diod LED, czyli tak zwanej linijki LEDowej, która zapala się, kolejne LEDy zapalają się im większe mamy natężenie dźwięku. I mamy jeszcze wzmacniacz operacyjny. Po co to wszystko? Po co tyle elementów? No Sony wymyśliło tutaj taki układ, który steruje nam prądem spoczynkowym. Prąd spoczynkowy standardowo we wzmacniaczu ustawiamy potencjometrem, tak zwaną podkówką, na jakąś tam wartość po nagrzaniu się wstępnym wzmacniacza po 15 minutach bez sygnału, który wchodzi nam na wzmacniacz, czyli na minimum. Najlepiej zewrzeć sygnał do masy lub wystarczy potencjometrem zjechać na 0 i ustawiamy prąd spoczynkowy. Tutaj w tym momencie producent zaleca 50 mA, czyli 5 mV na spadku napięcia na rezystorze 1/10 ohma. Tak zostało to zrobione, zrobiłem. Podkręcam głośność, a nagle widzę, że stopniowo skacze prąd spoczynkowy na wartość 300, może nie spoczynkowy, tylko przepływający tutaj przez ten rezystor 1/10 ohma. Nagle skacze mi na 350 mA, daje głośniej, stopniowo wskakuje mi na 700 mA. W tym momencie te tranzystory gotowały się. One łapały niesamowicie szybko temperaturę. Ten radiator jest mały, to co mówiłem. On się szybciutko zagrzewał. No i popatrzyłem w układ i co się okazało. Jak to jest rozwiązane? Te tranzoptory włączone są pomiędzy bazę pomiędzy bazę i emiter, czyli tak naprawdę ten rezystor nastawny, nasza podkówka jest zbocznikowana jednym tranzoptorem i drugim tranzoptorem. W momencie załączenia pierwszego tranzoptora rezystancja
naszej podkówki jest bocznikowana przez rezystor 5,1 kg, czyli robi nam się połączenie równoległe rezystorów i zawsze w połączeniu równoległym rezystancja zastępcza czy tam wypadkowa takiego połączenia jest mniejsza niż rezystancja najmniejszego spośród tych rezystorów. Czyli jeżeli tutaj ustawiliśmy 50 mV dla powiedzmy rezystancji, niech będzie 500 ohmów i bocznikujemy go rezystancją 5,1 kΩ, rezystancja wypadkowa wychodzi nam powiedzmy 480. 480 mΩ powoduje nam, że ten układ regulacji prądu spoczynkowego zwiększa nam prąd przepływający przez nasze tranzystory końcowe, czyli on rośnie. A teraz co decyduje o tym, który tranzystory jest załączany? No właśnie decyduje nam ten driver od wysterowania LEDów, czyli nic innego jak linijka LEDowa, wskaźnik wysterowania. Tu jeszcze mamy jeden wzmacniacz operacyjny, oczywiście z błędem, bo tu powinno być wejście dodatnie, nieodwracające. I wejście tego wzmacniacza jest podpięte do wejścia naszego sygnału audio, który leci nam dalej na końcówkę. I teraz w momencie, gdy głośność, czy tam poziom sygnału wejściowego jest niewielki, diody nie są zapalane w tranzysterach, czyli te tranzystory nie przewodzą, a jak jeśli nie przewodzą, to żaden ten rezystor nie jest dołączony do układu kompensacji prądu spoczynkowego. W momencie podgłoszenia ten wzmacniacz operacyjny tylko pracuje tutaj w roli bufora, czyli oddziela nam nasz tutaj układ kompensacji tego prądu spoczynkowego, czy tam regulacji od wejścia. Nic innego nie robi. To jest wzmocnienie jest 1.1, jest to zwykły bufor. I teraz w momencie podgłoszenia, to co mówię, nasz wskaźnik, nasz sterownik LEDów załącza nam pierwszą diodę w pierwszym tranzysterze. To powoduje przepływ przez nasz tranzystor w tranzysterze. 5,1 kg jest załączane, prąd nam rośnie. Podgłaszamy więcej. Podgłaszamy dalej naszą gałeczkę na wzmacniaczu, podkręcamy. Zapala nam się druga dioda, czyli nic innego jak drugi tranzystor jest włączany, załączany, przez co kolejne 5,1 kΩ jest bocznikowane do naszego rezystora nastawnego. To powoduje zmniejszenie rezystancji wypadkowej, czyli jeszcze większy prąd. On rósł aż do 700 mA, więc no dość poważnych już tutaj wartości. A co robi trzeci nam tranzystor? No trzeci tranzystor, zobaczcie, on jest włączony pomiędzy tutaj tą linię, czyli pomiędzy tą końcówkę tych diod i rezystora, a pomiędzy bazę tego tranzystora kompensacji prądu spoczynkowego, czyli on w tym momencie akurat działa na odwrotnej zasadzie, czyli będzie nam ten prąd spoczynkowy zmniejszał. Jeżeli tutaj będzie nam wypadkowa rezystancja mniejsza, będzie zmniejszona, prąd spoczynkowy będzie nam malał. Czyli pierwsze dwa te tranzystory zwiększają prąd spoczynkowy wraz ze wzrostem wysterowania wzmacniacza. Im lecimy dalej, tym załącza się trzeci, czyli on nam zbija ten prąd spoczynkowy. No i to jest troszeczkę było dziwne dla mnie te wartości. No 700 mA, owszem, no klasa A dość głęboka już. Wiemy jakie są zalety klasy A, ale wiemy też jakie są minusy. Przede wszystkim ciepło wydzielane na tych tranzystorach było według mnie zbyt duże do tego radiatora. On się nagrzewał naprawdę dość poważnie i to przy naprawdę niewielkim słuchaniu, może niewielkim, tylko niegłośnym słuchaniu muzyki. 2-3 kawałki przy potencjometrze na godzinę 11 wystarczyły, żeby zagotować ten wzmacniacz. Więc ja delikatnie co zrobiłem? Zwiększyłem przede wszystkim ten rezystor, czyli od zwiększania prądu przy mocniejszym wysterowaniu wzmacniacza, no bo umówmy się szczerze, tak naprawdę przy takich głośnościach taki prąd nie musi chyba być aż tak wielki, bo no nie wiem, czy on będzie miał aż taki przekład na jakość odbioru dźwięku, a na pewno pomoże wzmacniaczowi odprowadzać ciepło. Więc delikatnie zwiększyłem wartości tych rezystorów, tak aby ten prąd w momencie, powiedzmy teraz, jeżeli ja wysteruję na godzinę 11, zmierzyłem to, jeżeli na godzinę 11, czy tak poprzednio wzmacniacz, potencjometr na godzinę 11, to mieliśmy 700 mA, w tym momencie mamy około 250 mA, czyli zmniejszyłem ten prąd spoczynkowy. Mimo wszystko on i tak jest dość duży, więc nadal wzmacniacz jest, można powiedzieć, w tej głębszej klasie A. Zniekształcenia nadal mamy niskie.
ale już nam ten radiator się tak nie grzeje. No ja uważam, że coś tutaj było powodem jednak uszkodzenia i wypalenia rezystorów, rezystorów bezpiecznikowych, uszkodzenia również tutaj całego, może nie uszkodzenia, ale ktoś jednak podjął się wymiany wszystkich tranzystorów, więc postanowiłem, że delikatnie obniżymy ten prąd, zmodyfikujemy ten układ, tak aby zapewnić długotrwałą i spokojną pracę wzmacniacza, żeby właściciel nie musiał się już martwić. To tyle tłumaczenia mojego. Jeszcze zobaczmy sobie na elementy, które zostały wymienione. A tu mamy elementy, które zostały podmienione, wymienione. Jest trochę rezystorów, masę kondensatorów ze wzmacniacza napięciowego, ponieważ no, ich rezystancja była dość wysoka, nawet rzędu kilku ohmów. Tutaj niestety, ale ciepło, które się wydziela na wzmacniaczu, spowodowało uszkodzenia tych kondensatorów. To są te wątpliwej jakości według mnie tranzystory Toshiby, które właśnie wymieniliśmy na Sankena z pewnego źródła. No i tyle. Dość dużo wymian, dość dużo pracy i nakładu. Troszeczkę mi, że tak powiem, dał ten wzmacniacz, czy tam amplituner w kość. Musiałem troszeczkę się nad nim pogłowić. Szczególnie, że trzeba było poprawiać pewne rzeczy też po poprzedniku, jak chociażby odchodzące ścieżki, które dodatkowo komplikują pracę. No właśnie to mi wyskoczyło, że gdzieś tam jeszcze jedna ścieżka była odpalona, po prostu była pęknięta. I tego na pierwszy rzut oka się nie zauważy. Dopiero przy głębszym zapoznaniu się, czy tam przy głębszym przelutowywaniu płytki. Jeszcze jedna rzecz. Wróćmy sobie jeszcze do tranzystorów końcowych. Ja wcześniej nie zauważyłem. Seria tranzystorów w jednym kanale i w drugim. W jednym kanale była seria 86, w drugim 14. Natomiast tu mamy Y, czyli grupę wzmocnienia, a tu grupa wzmocnienia była O, czyli w obu końcówkach mocy tranzystory końcowe były z innej grupy wzmocnienia. Grupa wzmocnienia O, jak dobrze pamiętam, jest o wiele mniejsza. Mniejsze wzmocnienie, czyli prawy kanał miał mniejsze tam wzmocnienie tranzystorów końcowych, więc zostało to wszystko przywrócone. Tranzystory z pewnego źródła. No, jeszcze będę testował wzmacniacz, bo przy tylu wymianach warto jeszcze go pognębić. Jeszcze będzie musiał pograć, jeszcze troszeczkę się kilka razy zagrzać i zobaczymy. Jeszcze raz go odpalmy, zobaczmy na źródło dat. Nic nam się tu nie wzbudza, nic nie słychać niepokojącego. CD, sygnał testowy. Kanał lewy, kanał prawy. Tuner, jeszcze wejście również działa sprawne. Jeszcze zróbmy na koniec pomiar na potwierdzenie. Około ponad 1 W mocy RMS. I takie oto zniekształcenia. 7 tysięcznych, kanał lewy, 7 tysięcznych, kanał prawy, SNR wysoki. I jeszcze przełączam się na wejście tuner. Sprawdzimy sobie, jak zestrojony jest tor FM. Tor FM widać 6 setnych, 7 setnych, czyli wszystko bez zmian pozostaje. Jeszcze raz wejście CD. Jeszcze spojrzeć, czy mam tak, wszystkie regulatory na 0. Włączmy jeszcze Source Direct. Source Direct załączone. Bez zmian. Widać na analizatorze widma, że nic tu nam się nie podbija, nic nam się nie wzbudza, jakichś wyższych harmonicznych nie ma. Więc myślę, że na tym pozostajemy. I na tym się żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Do następnego, cześć. Cześć.